Welcome, everyone. My name is Nathan Silverstein. I'm the founder and president of the Polish Club at the University of Texas at Austin. This event is being recorded and will be posted on the Polish Club's website, where we have a virtual library of recordings of all our past guest speakers. Today's event is being hosted by the Polish Club at UT, a registered student organization. This is not an event sponsored by the University of Texas at Austin. The views expressed today are of the invited guest speaker and do not represent the views of the student organization, the university, or its officers. I would like to thank our co-sponsors, UT Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, UT Center for European Studies, Liberal Arts Honors, Texas Global, the Department of Government, and the Department of International Relations and Government. I would also like to thank Mr. Adam Dominsky in particular for connecting the club with Mr. Frasyniuk. We thank you all for your support. With that said, I'm excited to introduce today's speaker, Mr. Władysław Frasyniuk. Mr. Frasyniuk is from Wrocław, Poland. He was the head of the Solidarity movement in Lower Silesia. During the 1980s, Mr. Frasyniuk spent a total of 3.5 years in prison as a political prisoner. In 1989, he partook in the Round Table agreements, which led to semi-free elections in Poland and marked the beginning of the end of the Polish communist regime. From 1991 to 2001, Mr. Frasyniuk served as a member of the Polish parliament. Mr. Frasyniuk has been a lifelong democratic activist. He was arrested as recently as 2018 for protesting against the current Polish government. Today, Mr. Frasyniuk will be delivering a speech entitled "The State of Democracy in Poland Today." Dr. Teresa Silverstein will be translating for Mr. Frasyniuk. Mr. Frasyniuk will speak for around 30 minutes and will then take Q&A for around 30 minutes. I have selected the 5 to 10 most interesting questions from the audience and will ask them anonymously. It is my distinct honor to now welcome a legendary Polish leader, Mr. Władysław Frasyniuk. Jest moim zaszczytem przedstawić pana legendarnego przywódcę, pana Władysława Frasyniuka, naszym słuchaczom klubu i wszystkim, którzy się zalogowali do tego spotkania. Dziękuję, dzień dobry. Good morning, everybody. It's morning in California. I think it's noon in Austin. Okay, możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mogę z Państwem uczestniczyć w tej debacie w tych bardzo trudnych i skomplikowanych czasach. Żeby więcej zrozumieć na temat zagrożeń w tej części świata, z której właśnie do Państwa mówię, to warto sobie przypomnieć historię Solidarności. I think we're going to have to take breaks because we're not translating simultaneously. I have to translate a few sentences at the time. Is that okay? Czy można tak zrobić? Nie tłumaczymy tego spotkania dosłownie w tej samej sekundzie, tylko Jasne. Mogę tu tłumaczyć kilka zdań w danym momencie. W 1980 roku Polacy się zbuntowali, ale nie zbuntowali się tylko i wyłącznie w obronie własnej wolności, ale starali się przekonać swoich sąsiadów, by zbudować duży blok, który staje w kontrze do ówczesnej Rosji. Okay, możesz cofnąć na czego? I have to translate because I didn't translate first. Good morning, everybody. I am very happy I can participate in this debate in these very difficult times. In order for us to understand more of the threats of the world is facing right now, we would have to remind you a little bit about the Solidarity history. I'm sorry, I lost the Solidarity history. In a year 1800, in the 80s, Polish society rebelled against current government, and it was in defense of its own freedom. We were also the Solidarity was also trying to convince the neighbors to build a bigger bloc so we can oppose the Soviet Union at that time.
Zaczęło się to na pierwszym zjeździe Solidarności, kiedy Solidarność wydało posłanie do narodów Europy Wschodniej. It all happened at the first summit of Solidarity, when Solidarity sent a message to the Eastern European countries. Po wprowadzeniu stanu wojennego podziemne struktury Solidarności nadal konsekwentnie budowały we współpracy z krajami bloku wschodniego walkę o wolność. After the martial law was imposed, Solidarity, which was pushed into the underground, was still fighting and trying to consolidate neighboring nations and trying to change the course of history. Zwyciężyliśmy. Europa Wschodnia stała się Europą Środkową. Eastern Europe became Central Europe. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. We are in European Union, we are in NATO. Ale warto pamiętać, że w 1980 roku Władimir Putin był oficerem służb specjalnych we wschodnich Niemczech. But we have to remember that in the 80s, when Solidarity was active, Vladimir Putin was a special agent in the Eastern Germany region. I tenże Władimir Putin próbuje odbudować wielką potęgę ówczesnego Związku Radzieckiego. Konsekwentnie i głośno to powtarza od wielu, wielu lat. And Vladimir Putin, the same guy, is trying to rebuild the power of Soviet Union, and he's doing it with great consistency and really loud, and he's been doing it for many years. W tym sensie ta rewolucja Solidarności nie została zakończona. In that sense, Solidarity, the revolution started by Solidarity, has never been finished. Dzisiaj pałeczkę przejęło społeczeństwo ukraińskie. Today, this is the Ukrainian society that's carrying on the torch and the fight for freedom. Dlatego tak ważne jest, by ta Europa Środkowa pozostała blokiem, który potrafi wspierać demokrację, wolności obywatelskie i być przedstawicielem, głosem tego społeczeństwa, które właśnie walczy o wolność. And that's why it's so important that Central Europe will remain that power which supports democracy, civic society, and is the voice of the nation that's fighting for freedom. Jesteśmy młodą demokracją, a młode demokracje są narażone na różnego rodzaju powikłania i wczesne choroby dziecięce. We are a very young democracy, and same as young people, young humans, we are in danger of different kids' diseases and complications. We're very vulnerable. Po całym świecie krąży wirus populizmu. There is a lot of populism all over the world. A u nas w Europie Środkowej wraca wirus komunizmu, wirus totalitarnego myślenia. And in our Central Europe, we are observing the virus of communism, of absolute power, dictatorship thinking. I to nie jest nic strasznego, ani nic, co jest sprzeczne z ewolucją. This isn't a horrible thing, and it's not contrary to evolution. It's a kind of a normal process. Jesteśmy pokoleniem postniewolniczym. We are the post-slave society. Historia Polski pokazała, że łatwiej odzyskać wolność granic, niż w ramach tych wolnych granic stać się wolnym człowiekiem.
The history of Poland showed that it's easier to regain its own territory and restore your own borders than become a free, truly free person, truly free human being. Można powiedzieć, że od mojego pokolenia czy pokolenia Lecha Wałęsy muszą minąć 3 pokolenia, żeby wrócić do tych wartości sierpnia 80 roku, które są fundamentem wolnego, demokratycznego państwa prawa. One might argue that it should actually be at least 3 generations, starting with my generation and Lech Wałęsa generation, for the free people to start thinking the way we were thinking in the 80s, and which became the fundamental revolutionary goals for creating a democratic country. Demokracja to niezwykle trudny i skomplikowany system. Democracy is a very difficult and complicated system. Nieustannie trzeba udowadniać swoje racje. It's a system that forces you to fight and constantly prove that you are correct. Trzeba brać odpowiedzialność nie tylko za swoją rodzinę, swój kraj, ale także za słowa wypowiedziane przez siebie. You have to take responsibility not only for your family and for your country, but also for the words you are saying and your opinions, I guess. Stąd łatwa pokusa, by poczekać, że być może lider nam powie, jak się mamy zachować, do której szkoły wysłać dziecko, albo który kanał telewizji powinniśmy oglądać. And thus it seems like it's easier than there is a leader or somebody who will guide us what to do, where to send our child to school, which TV to watch, what to think. Komunizm był jak Kościół. Communism used to be like church. I ci czerwoni duchowni zawsze nam mówili, jak żyć. And the red priests were always telling us how to live. Było biedniej, ale było prościej. It was a very, we were poor, but things were simpler. Życie było zero-jedynkowe w systemach totalitarnych. The life during communist regime used to be very much 0-1 system. It was yes or no. I albo się podporządkowałeś i miałeś względny spokój, Yeah, it's either you surrendered and you were left alone, albo się postawiłeś i miałeś wieczne kłopoty. or you opposed the system and you were constantly in trouble. Więc dzisiaj we współczesnej Polsce, jak się łamie konstytucję, to jest śmiertelne zagrożenie dla tej części świata. And today, when we are observing that our constitution is not being honored, which is a huge threat to the freedom of this part of the world. Likwiduje się niezawisłość sądownictwa, likwiduje się wolne media, właściwie wprowadza się cenzurę. And what we're observing when they're trying attempt to, or actually what's happening right now, Polish journalism and media are being censored, and when they are trying to destroy Polish independent judiciary, that in fact translates to state censorship. PiS przejmuje edukację i przejmuje kulturę, po to, PiS żeby is stworzyć... taking over the educational system and a Polish culture. Po to, żeby tak jak w systemie komunistycznym stworzyć nowy typ człowieka. And they're taking it over in order to create a new human, new citizen, kind of modeling it on a what the communist system did to us. Państwo prawa, które jest gwarantem wolności obywatelskich, jest dewastowane. The rule of law, which guarantees freedom in a democratic country, is being destroyed. Znowu mamy represję i znowu
wolny głos jest głosem, który przysparza kłopotów. Again, we're facing repressions, and again, we're seeing that freedom of speech is causing trouble. Możesz należeć do związku zawodowego, ale do tego, który władza toleruje. You can belong to a trade union, but only the one that it's supported by government. Chcesz robić interesy, bądź posłuszny władzy. You want to do business, you have to obey the government. Wraca korupcja, choroba, która toczy, która jest właściwie narzędziem byłego Związku Radzieckiego, a obecnej Rosji. We are observing that corruption is coming back, and that's a tool that's been used in the Soviet Union, and it's also used currently in Russia. Oczywiście pojawiają się znowu hasła, że wolność i tolerancja jest zagrożeniem dla moralności zdrowych obywateli. We are hearing again sayings that tolerance and freedom of speech is a threat to morality and of Polish society. Gej, lesbijka, patologia albo choroba. We're hearing again things about gay community that basically means if you're gay, means you're sick. Kobieta powinna znać swoje miejsce w szeregu. A woman should know its place in a society. Kościół katolicki jest wyznacznikiem moralności, jakby powiedział, nie tylko moralności, ale jest takim też narzędziem do pozbawienia wolności i praw kobiecych. Polish Catholic Church is putting themselves in a position to declare what morality is allowed, and Polish women and plays a huge role in limiting the rights of Polish women. Strach znowu jest głównym narzędziem zarządzania społeczeństwem. Fear came back, and now it's the main tool to rule the society. I ostatni element, gospodarka rynkowa. Taka nasza nadzieja i szansa na to, żeby budować przyszłość dla naszych dzieci. Staje pod znakiem zapytania. And again, one more factor is our market situation. Free market that would guarantee the future for our children is actually being threatened. Nie muszę mówić, że korupcja to jest narzędzie, które zabija wolny rynek. I would have to add that obviously it's the corruption that kills the free market in our country. A państwo cały czas powtarza, najlepiej, żeby wszystko było państwowe. Polskie banki, polskie przedsiębiorstwa, państwo. Państwo wie najlepiej, jak zarządzać gospodarką. And we're also observing one more thing. The government keeps repeating that we should limit the amount of private institutions, that it's the government that should rule most of the Polish industry, banks, everything, basically guaranteeing them ultimate power. Wszystko to, co opisałem, jest potwornym zagrożeniem dla wolności w Polsce. Everything I just described is a huge threat to the freedom meant in general and freedom of speech in Poland. Ale z gigantycznym sukcesem Putina. It's a huge Putin's success, what we're observing in Poland right now. Dlatego, że Putin wie, że podzielone społeczeństwo to jest społeczeństwo, którym łatwo manipulować. Putin understands that if society is divided, it's exactly the society that would be easy to manipulate. Dlaczego to jest takie ważne? And why is that so important? Bo u naszego sąsiada toczy się wojna. Because there is a war at the Polish border. Nasz sąsiad potrzebuje racjonalnego, przewidywalnego partnera, który mu skutecznie będzie pomagał w tej trudnej sytuacji. Our neighbor
needs a very reliable and solid partner that can help him in this predicament. Nie tylko, że będzie reprezentował interesy ukraińskiego społeczeństwa, zabiegał o wsparcie całego możnego i bogatego świata na rzecz Ukrainy. Not only our role should be to represent Ukraine in an international forum and try to get them support from the free world. Ale potrzebują mądrego przewodnika, który poprowadzi ich do Unii Europejskiej, do NATO, do demokracji, do państwa prawa, które trzeba będzie po tej wojnie zbudować w Ukrainie. Ukraine, our neighbor, needs a very wise leader that would help them achieve their goals, joining European Union, NATO, achieve full democracy, rebuild free market, and create a new modern society. Ukraina potrzebuje przewodników, szerpów, którzy wprowadzą to postsowieckie społeczeństwo do świata demokracji, do Unii Europejskiej, do struktur NATO. Ukraine needs very smart leaders that would help to lead Ukraine into the free world, into full democracy, to the European Union and NATO structures. Tymczasem polskie przywództwo odcina się od Europy, odcina się od państwa prawa, odcina się od demokracji. And what we're observing, unfortunately, right now is the Polish government is actually leading a war with European Union. It's destroying the rule of law and killing Polish democracy. Więc szczerze powiedziawszy, powiedziałbym tak, zagrożenie jest duże, dlatego że ta choroba... Proszę? Okay. Zagrożenie jest duże, dlatego że to jest nie tylko choroba, która toczy Polskę, ale także wielu naszych sąsiadów, które właśnie od niedawna buduje swoją własność, własną wolną tożsamość. So we can say that the threat is really huge because this is the disease that's not only destroying Poland, but also our neighbors who also have very fragile new democracy, and they're just trying to restore their identity. Chcę powiedzieć tak, że ja mam świadomość, że wy w Stanach Zjednoczonych doskonale wiecie, że Polska jest fantastycznym hubem, z którego się przerzuca ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę pomoc, także pomoc militarną. I think you guys are totally aware in the United States that Poland is that transitional hub for all of the to send help to Ukraine, and that includes also military help, guns and other things. Jesteśmy skutecznym hubem, ale korzystając ze spotkania, namawiam was, żebyście deptali po piętach amerykańskim politykom i przypominali, że bez demokracji, bez szacunku dla konstytucji, bez państwa prawa, Polska pozostanie li tylko hubem, a nie partnerem, który skutecznie pomaga Amerykanom w budowaniu demokracji na Ukrainie. So Poland is a very effective hub, and it's already fulfilling that role, but I would like to ask you to nag the American political representative and remind them that only true democracy and only when Poland is truly free we are the country that respects the rule of law, only then we can be more than just a hub. We can also be a true partner for America. Powiedziałem tak, zawsze mamy dług wdzięczności wobec Ameryki, bo społeczeństwo amerykańskie uwierzyło
i w 80 roku, i w 81 roku, jak wprowadzano stan wojenny, uwierzyło, że Polacy są w stanie wypić się na wolność, czy do wolności. We definitely owe America one, because in the 80s and the 81, we convinced them that Poland is the country that can become an independent and free country. They trusted us, so we owe them. Ale pamiętacie, rewolucja Solidarności się nie zakończyła, a jesteśmy pierwszym pokoleniem, który tak naprawdę uczy się i praktykuje demokrację. I'd like to remind you that Solidarity Revolution hasn't actually finished, and we are the first generation that is actually learning and practicing democracy. Jest takie powiedzenie, po czym się rozpoznaje pionierów? Po ilości strzałów w plecach. Zaręczam, że Wałęsa ma pełne plecy strzałów. Potrzebujemy nadal waszej pomocy. There is a saying, how do you recognize pioneers? And the answer is, you recognize them by the amount of shots in the back. And I can guarantee you that Wałęsa's back is full of shots that were fired at him. Dziękuję So panu. we still need America's help. We're not fully done here. Dziękuję państwu serdecznie. Thank you very much. Nathan? Thank you very much, Mr. Frasyniuk. That was a very enlightening speech, starting with the history of solidarity. Dziękuję bardzo. To było bardzo pouczające przemówienie albo wypowiedź. Będziemy teraz zadawali pytania, tak, Nathan? Yep. Yeah. So I'd like to first start with a more general question. So Mr. Frasyniuk discussed throughout his speech that freedom of speech is under attack in Poland. I'd like to ask about a couple other forms of free speech, such as the freedom of assembly and the freedom of the press. And if Mr. Frasyniuk thinks that those are under attack, and if yes, why? And if he could provide some examples. I'd like to go back to the question about... Dobrze było, gdyby po polsku było. Yeah. Tak. Wracając do polskiego. Nathan chciał zadać pytanie, bo tutaj pan nawiązał do tematu wolności słowa, która jest zagrożona w Polsce. On chciałby wrócić do tego tematu i zapytać się także o wolność zgromadzeń, czy wolność prasy w Polsce, bo wydaje się, że tutaj również mamy pewne zagrożenia. Mamy gigantyczne zagrożenie. Mamy telewizję publiczną, która jest telewizją z nazwy publiczna, natomiast jest tak naprawdę telewizją jednej rządzącej partii. We are facing huge threats, and as far as the freedom of media, we have one public TV that is called public, but really it's nothing about it is public. It does not belong to the public, but to the ruling party, and represents its goals and interests. Wszystkie lokalne gazety są własnością spółek Skarbu Państwa, czyli państwa. All local newspapers belong to government controlled kontrolowane przez państwo, przez polityków. Yeah, they're all controlled by, yes, all the local newspapers are controlled by our government. Mamy dwie duże telewizje prywatne. We have two big private TV stations. Jedna z kapitałem amerykańskim i ta może sobie pozwolić na dużo więcej. One is that belongs to Americans and it's allowed to do more than the other.
druga z kapitałem, właścicielami jest polski kapitał i ciągle ci muszą iść ciągle na kompromisy. Yeah, and the other one is owned by Polish companies, and those people constantly have to take into consideration what the government thinks and compromise. Mamy parę gazet centralnych plus tygodników, które rzeczywiście jeszcze bronią swojej wolności, ale przypominam, że papierowe gazety mają coraz większe problemy finansowe, a spółki Skarbu Państwa otwierają swój portfel tylko i wyłącznie na życzliwe wydawnictwa. We do have just a few newspapers, free newspapers left, but those are public entities, private entities, and they're not subsidized by the government. And because the government only supports the companies that represents its interests. This is getting harder and harder to provide the freedom of speech in Poland since the newspapers, like paper newspapers all over the world, are actually not doing that great. And without the government help, it's going to be very hard for them to do the job. Niezależni dziennikarze są w nieustannych procesach sądowych. To jest kilkadziesiąt procesów, które się toczą. Obłahe sprawy, ale chodzi o to, żeby im zająć czas i żeby ich zastraszyć. Well, we're facing a quite dangerous process in which independent journalists are constantly being sued. Some of them have multiple trials that they have to deal with, even though they're actually not guilty, and the problems that are being sued for are trivial. That's taking up a lot of their time to defend against it and fight for freedom. Można powiedzieć tak, że właściwie demonstracje w Polsce, demonstracje społeczeństwa obywatelskiego z góry są traktowane jako nielegalne. You might say that any protest organized by citizens, they're not supported by government, they're by definition, by default, treated as illegal. No, są bardzo często brutalnie tłumione przez policję. Przypomnę chociażby, albo warto byłoby, żebyście Państwo pokazali obrazki z tłumienia demonstracji kobiecych, gdzie jednostki specjalne no, po prostu brutalnie biły kobiety. You could actually observe that what's happening when we have people protesting against government, when any of those protests are brutally crushed. And the best example of that is the women's protests against the new abortion law, when you could see that special police units or special units were actually brutally hitting and trying to crush the protest. Organizatorzy i uczestnicy procesów też są w nieustających procesach sądowych. And all the leaders that organize these protests are constantly being sued. Wobec mnie też jest kilka procesów, nie wszystkie są zakończone, wszystko one wynikają z mojego udziału w protestach. I also been sued a couple of times, and all of those processes are linked to my participation in protests against the government. Mógłbym powiedzieć tak, że biografie liderów Solidarności zaczynają być banalnie proste. I could say that the biographies of Solidarity leaders are becoming very easy, very straightforward. Staliśmy na ulicach w 80 roku. We were on the streets in the 80s. Staliśmy na ulicach wtedy, kiedy wprowadzano stan wojenny. We were on the streets where the martial law was imposed. W 2020 roku nadal stoimy na ulicach. And in the 2020s, we're still on the streets. Powiem tak. Dużo bardziej dramatycznie jest w tej chwili w Białorusi.
I could say that the situation in Belarus is much more horrible right now. Gdzie jest brutalny system sowiecki w czystej postaci. We are witnessing a brutal Soviet system in its true form. W Ukrainie giną ludzie, People are dying in Ukraine, nie tylko żołnierze, ale także cywile i dzieci. not only the soldiers, but also civilians, women and children. U nas jest trudno, ale mamy cały czas odważnych sędziów, którzy stają po naszej stronie. In our country, the situation is hard, but luckily we still have brave judges that are supporting us and that are on our side. Okay. Thank you very much. Now I'd like to get into some specifics. First, why does Mr. Frasyniuk think the current Polish government decided to postpone local elections set to take place in 2023 to 2024? Nathan się pyta, dlaczego pan uważa, że polski rząd zdecydował się na przeniesienie wyborów lokalnych, czyli do samorządów, tak? Samorządu, tak. Z 23 do 20 na 24. Pytanie jest bardzo na czasie. Well, we're very much on the top of the issues here. Otóż ja uważam, że Kaczyński przenosi termin wyborów samorządowych po to, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja społeczeństwa. Mr. Frasyniuk thinks that the main reason Kaczynski is trying to move the elections, the local elections a year from the 23rd to 24th is because he's testing the Polish society and trying to figure out what they're going to do about it. Dlatego, że jednym z wariantów, do którego szykuje się Kaczyński i PiS, to jest wariant, że w przyszłym roku nie będzie także wyborów parlamentarnych. Well, it seems like Kaczynski is preparing the society for the possibility that there will not be a free election for the parliament in the next year. Kaczyński doskonale wie, że samorząd nie stanowi dla niego gwarancji bezpieczeństwa. Kaczynski knows very well that the local governments do not guarantee him his freedom and are not providing the safety that he needs. On wie, że nie może przegrać wyboru do parlamentu. He knows he cannot lose the parliamentary election. Dlatego, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale także karnej za łamanie konstytucji, państwa prawa, swobód obywatelskich. He knows that when he loses power, he is going to be prosecuted not only for breaking the Polish constitution, but also for destroying the rule of law and human rights in Poland. W związku z tym przetestował i oswoił społeczeństwo, że termin wyborów nie jest rzeczą świętą i łatwiej mu będzie zagrać terminem wyborów parlamentarnych. This was important for one main reason. He is making people already kind of accustomed to the fact that the term of the election is not a holy thing set in stone, but can be moved as you please. Jak pan pyta o uzasadnienie, ono jest proste. Toczy się wojna, jest realne zagrożenie. Spadła rakieta, zabiło 2 obywateli polskich. As you see, it's really quite simple. We have a war. There was a rocket that hit Polish soil. 2 Polish citizens were killed. Mamy kryzys gospodarczy, który jest kryzysem globalnym. We are facing economic crisis, which is also a global crisis. I to nie jest dobry czas It's na not to, żeby w Polsce zajmować się wyborami, zamiast budować bezpieczeństwo obywateli. So it's not a good time to play with the election system and dates instead of trying to build a system which protects its own citizens.
Excellent, thank you. Why does Mr. Frasyniuk think the current Polish government is seeking to end legal immunity for all members of parliament and judges? Nathan się pyta, dlaczego według pana polski rząd próbuje znieść immunitet dla sędziów i parlamentarzystów? No, powiedziałbym, profesor Geremek, nieżyjący taki wybitny polski polityk, Professor Geremek, who unfortunately passed away and used to be an exceptional Polish politician. jeden z głównych doradców i Solidarności, i Lecha Wałęsy, He was the main advisor for Solidarity and Lech Wałęsa. zawsze powtarzał, że o tym, czy dyktator był światłym dyktatorem, dowiadujemy się po śmierci. He always used to say that whether a dictator used to be a smart one, we only find out after their death. W związku z tym na razie nasz lokalny, krajowy dyktator Jarosław Kaczyński próbuje zabić wszelkie objawy niezależności wśród polityków opozycji, jak i wśród sędziów. I szczerze powiedziawszy, mniej go denerwują politycy, wierzcie mi państwo, bardziej go denerwują sędziowie. So that's why our Polish dictator Jarosław Kaczyński is trying to kill the independence of judges and politicians, and between the two, he is more concerned with the judges. Wierzcie mi państwo, a ja byłem człowiekiem represjonowanym w systemie komunistycznym, sporo lat odsiedziałem w więzieniu. Believe me, I used to be repressed during communism, and I spent many years in prison during that time. Że najtrudniej przełamać strach. The hardest thing is to break the fear that we are all facing. Strach nas potwornie paraliżuje. Fear can totally paralyze us. Boimy się o dzieci, o rodzinę, o to, czy wytrzymamy ból. We are afraid about our families, about our children. We are afraid if we're going to be able to withstand the pain. Jak przełamiemy strach, to nagle się okazuje, że i więzienie nie jest straszne i po pobiciu dochodzi się po 2 dniach do siebie. Więc można powiedzieć, najtrudniej jest przełamać strach i dlatego Kaczyński wprowadza to narzędzie strachu jako narzędzie podstawowe szantażowania społeczeństwa. The hardest thing to break is fear, but when you do, then you learn that even if prison is not so bad, and even after you were severely beaten, after a few days, you're going to feel better and you're going to be yourself. You might say that fear is the main tool that Kaczynski is trying to install because that will help him control the society. To jest sprawdzone komunistyczne, totalitarne narzędzie, które działało przez 50 lat komunizmu w Polsce. Kaczynski is using the very well-known tool. Fear has been used for 50 years during communism in the Soviet empire. Regarding another specific question about the government, I'd like to transition a little bit to an issue that's somewhat related to the judiciary and also somewhat related to the Constitution. I'd like to ask Mr. Frasyniuk, what does he think that the newly constituted Constitutional Tribunal, what effect does it have on Polish democracy and the judiciary? Nathan się nawiązuje do sprawy wolności sądów i łamania konstytucji i pyta, na ile ten dziwny twór, mianowicie Trybunał Konstytucyjny, od którego właściwie wszystko się zaczęło, łamanie prawa, na ile ten nowy twór ma znaczenie, jeżeli chodzi o łamanie demokracji czy praw ludzi w Polsce. Pyta się o Trybunał Konstytucyjny. Zasadniczy. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny to jest Trybunał, który orzeka, czy wprowadzone prawo przez Jarosława Kaczyńskiego jest zgodne z konstytucją, czy też nie.
It's a very essential role that Polish Constitutional Tribunal plays in a whole judiciary. It's the body that has the power to judge whether the law created by Jarosław Kaczyński is constitutional or not. Jeśli ma pan w Trybunale ludzi, którzy są członkami partii Jarosława Kaczyńskiego, If you have in a constitutional tribunal people that belong to Jarosław Kaczyński's party, to może pan spokojnie łamać konstytucję i kreować prawo, jakie pan chce. you can then totally break Polish constitution and create laws, whatever you want to do. Nothing will limit you. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny bardzo szybko przyjął restrykcyjną ustawę zabraniającą dokonywania aborcji, nawet w sytuacji zagrożenia życia dla płodu i kobiety, podjął ją w 2 minuty. That's why Polish Constitutional Tribunal imposed a law in which women are not allowed to do any abortion, even in the fact when they are sick or their baby is not going to survive. They decided that just in 2 minutes. It was not obviously a legitimate discussion on that serious issue. Trybunał Konstytucyjny także podjął decyzję, wydał wyrok, że prawo Unii Europejskiej jest sprzeczne z polskim prawem, a wyższość polskiego prawa jest oczywistością. Yeah, the same Constitutional Tribunal declared that European Union law could possibly be contradictory and not in line with Polish law, and the Polish law in that situation will be the one that we need to obey. It's superior to the Polish law is superior to European Union law. To banalne, tak funkcjonują wszyscy dyktatorzy. It's elementary. This is how dictatorships function. Problem polega na tym, że jak w końcu zwyciężymy i odsuniemy od władzy ludzi, którzy łamią konstytucję, to my stajemy przed niebywałym dylematem, w jaki sposób przywrócić porządek prawny. We're going to have a major problem because when finally we are going to win and move the people that destroy Polish democracy and away, we're going to face a problem how to reestablish a rule of law in Poland. Robić to w sposób, budować procedury, które powoli będą wymieniały kończące się kadencji tych ludzi, którzy zostali powołani w sprzeczności z konstytucją, czy też odwołać ich od razu i narazić się na to, że stosujemy metody takie jak PiS. We're going to have a serious dilemma what to do with the Constitutional Tribunal, whether we should just we should just like wait for the judges that were elected against Polish constitution and wait for their term to end, or we should just dismiss all of them at once, and then we would be accused of doing the same thing as PiS is doing. Wykroczę poza pana pytanie, jeśli pan pozwoli. He's going to add a little bit more than your question. Proszę bardzo. Jesteśmy w takiej dramatycznej sytuacji jak w 1989 roku. We're in a very dramatic situation, similar to that in 1989. Ci, którzy wygrają, dostaną zbankrutowane państwo z gigantycznym zadłużeniem. Those who win will inherit a country which is bankrupt and has a huge debt. Podzielone społeczeństwo, gdzie konflikt biegnie przez środek rodziny w tej chwili w Polsce. We have a very much divided society with the lines crossing, dividing even close families.
dewastację myślenia w porządku prawnym, czyli pewnego porządku i szacunku dla litery prawa. What we're observing is a total destruction of the rule of law and the thinking about law, the Jak respect mówią, for the law. tak, respekt. Jak mówią niektórzy filozofowie, nic dwa razy się nie zdarza. As philosophers say, nothing happened twice, exactly the same. To nieprawda. My dzisiaj potrzebujemy ludzi na miarę Mazowieckiego, Balcerowicza, Skubiszewskiego, Kuronia. My dzisiaj potrzebujemy wybitnych mężów stanu, żeby wyprowadzić Polskę raz jeszcze z gigantycznej zapaści. Well, I could tell you that that's not true. We are facing a very similar situation and we are very much in need of similar leaders like in the past. Mazowiecki, Balcerowicz, Skubiszewski, Kuroń. We need statesmen. We need people that can once again dig Poland out of this horrible situation. No to jest gigantyczne wyzwanie dla tego młodszego pokolenia. Czy dźwignie tą odpowiedzialność? It's a huge challenge for the new society, for the new generation. Will they be able to do that? Will they be able to be as brave as? Czy oni będą na tyle dzielni jak poprzednich pokolenie ich ojców i dziadów? Czy będą mieli tą odwagę cywilną, żeby robić rzeczy niepopularne, trudne, bez których nie przywrócą szacunku dla państwa prawa? Whether the new generation is gonna have the courage to do things that are not popular, that are not well liked, that without which they will never be able to restore the rule of law in Poland. Myśmy mieli łatwiej, bo myśmy powiedzieli, demokracja daje drugie życie. It was easier for us because we believed that democracy gives the second life. To był system narzucony przez Sowietów, w związku z tym nie wolno rozliczać brutalnie ludzi. We were in the past, we were a satellite state of Soviet Union. We had a system that was imposed on us, so we believed we can't really judge people so harshly. Ale teraz mamy ludzi, którzy mają demokratyczny mandat. Now we have people that were born in democracy already. Władzy nie może zabraknąć odwagi, by ukarać tych, którzy złamali szacunek dla mandatu demokratycznego. And the future government will have to be brave enough to punish those people that attempted or destroyed Polish democracy. To strasznie trudne, ale społeczeństwo musi mieć świadomość, że ktoś, kto narusza zasady, ponosi konsekwencje. It's a very hard subject, but the society needs to understand that anybody who destroys the democracy rules will be punished and there will be consequences. Nie może być tak, że Kowalski pobity na ulicy i zamknięty do więzienia właściwie powinien wziąć to, jak mówią w Polsce, na plecy i się cieszyć, że wykazał się odwagą. A przywódcy polityczni pozostają bezkarni. It can't be that a regular Polish citizen who is being beaten on a street and then locked up in prison will take one for the team and will suffer on his own. And the political leaders are remaining free and they don't have any consequences for their actions. Ja jestem przedsiębiorcą. Jak jest kryzys, to muszę starannie likwidować zbędne koszty. Muszę mieć odwagę cywilną i rozmawiać ze swoimi pracownikami, których zwalniam z pracy. Mr. Frasyniuk says he is a businessman, and when the times are tough, he has to limit the costs as well. He has to have the civil courage to face its own employees, and if he, for example, will have to fire them or let them go.
Obawiam się, że politycy nie potrafią tego zrobić. He's afraid that Polish politicians do not have the courage to do it. Tym bardziej, że większość polskich polityków to są ludzie, którzy zawsze pracowali jako najemny pracownik w sferze publicznej. They can't do that because they don't have the private sector experience. Majority of Polish politicians are the people that spend their whole life working for the government and never had to make these decisions. Moje pokolenie wyszło z więzienia i powiedziało oprawcom: dajemy wam drugą szansę, drugie życie. Trzeba mieć niebywałą odwagę. Myśmy to zrobili. Współcześni politycy będą musieli rozliczyć tych, którzy złamali zasady. My generation had the courage after we left the prisons, after we were free, to tell our oppressors that we're giving you a second chance. One must really have a huge courage to be able to do it, and we did it. But the current politician will have to break that rule. Można powiedzieć tak, że dla nas ważniejsza była przyszłość niż rozliczenia. We were more interested in our common future than judging people for what happened in the past. Obecne pokolenie młodszych ludzi musi mieć świadomość, żeby budować przyszłość, to ludzie muszą mieć świadomość, że ci, którzy łamią prawo, łamią konstytucję, ponoszą konsekwencje. To jest także budowanie przyszłości. The situation is quite different right now, and our current younger generation has to have understanding in order to build future, that people that break the law, people that destroy the constitution and don't respect the rule of law, these people will face consequences and will be prosecuted. And that's also extremely important for the future of the country. The rules have to be clear. So we're right around 7 o'clock, I believe, Poland time. So I'd like to ask Mr. Frasyniuk now if he'd be willing to take a couple more questions or if he'd like to conclude. A już jest prawie 7 w Polsce. Nathan się pyta, czy może zadać jeszcze kilka pytań, czy będziemy już kończyć. Jak mówił Lech Wałęsa na wszystkich takich spotkaniach: wyrzućcie zegarki, cieszcie się wolnością. Mam czas. You can add more. Throw out the watches, enjoy the freedom. Thank you very much. This is going to be my last specific question about the judiciary in Poland. Why does Mr. Frasyniuk think the Polish government instituted age limits for Polish Supreme Court justices? Ostatnie pytanie dotyczące sądownictwa. Dlaczego pan uważa, że polski rząd wprowadził limit wieku dla sędziów? No może myślał tak jak ja, żeby przyspieszyć to trzecie pokolenie, które wróci do wartości sierpnia 1980 roku, no ale wtedy to raczej skuteczna jest eutanazja wobec tych, którzy przekroczyli na przykład 65 rok życia. So possibly the answer is that he wanted to accelerate the process of generational change, bring the younger people to the courts and refresh the pool. Tu jestem uczciwy, bo przekroczyłem 65 rok życia. I am honest because I already crossed the 60-year-old mark. Prawda jest taka, że oczywiście trzeba usunąć tych starszych sędziów, bo oni mają świadomość i determinację, że drugi raz w życiu walczą o to, żeby zawód sędziego był zawodem niezawisłego człowieka, do którego obywatel ma pełne zaufanie. The answer actually is that the truth is that they have to do this because the older generation of judges has a full understanding that for the second time they have to fight
for independence of the judiciary and for the fact that the Polish citizens have a full trust that in case they're prosecuted, that the whole process will be independent and fair. Wytłumaczę to na własnym przykładzie. Mianowicie, kiedy miałem pierwszy proces, to partia poleciła, by prokurator zarządzał dla mnie 10 lat pozbawienia wolności. A sędzia miał ten komfort, że mógł dać mi 8 lub 6 lat. W moim przypadku mam szacunek za odwagę. To brzmi dziwnie, ale szacunek za odwagę, że dali mi 6, a nie 8. I oni nie chcą już w takich warunkach pracować. I can give you an example that when I was first time prosecuted, the government requested that the prosecutor demands 10 years in prison for me, but the judge had the courage, because there was a bracket between, I think, 6 and 8 years and 10 years, that the judge had the courage to demand less for me, and it was a very uncomfortable position for the judges to be, where they're basically ordered what to do. They never want to be in this situation again. They want to remain and independent and be able to do their job without any political influence. Mówiąc zupełnie poważnie, moje pokolenie wychodzi na ulicę, dlatego że ma świadomość, jak trudno walczy się o wolność, jak trudno budować tą wolność, no powiedziałbym, w sytuacji kryzysu, podziału, konfliktu. My mamy świadomość, jaką cenę zapłaciliśmy za tą wolność i chcielibyśmy, żeby inne pokolenia musiały raz jeszcze przechodzić tą samą drogę, którą myśmy przechodzili. Our generation has a full understanding how hard it is to fight for freedom. And it's even harder now with all the divisions and all the obstacles that we are facing. Since we are so aware of the price of freedom, we are fighting so desperately, so the younger generation doesn't have to do that again. Thank you. Mr. Frasyniuk discussed how a politically divided Poland is beneficial to Russia. And I'd like to ask him if he thinks Russia has done anything to directly cause that type of divisiveness, and or what effect in general it's having on Polish democracy. A Natan się pyta odnośnie tego podziału społecznego, który w Polsce obserwujemy, który jest oczywiście bardzo korzystny dla Rosji, na ile Rosja sama spowodowała w Polsce tego typu podziały albo przyczyniła się do tych podziałów i czy są jakieś konkretne przykłady, które by wskazywały na to, że Rosja wymieszała się do polskiej polityki. To zabrzmi dziwnie dla was, ale Rosja tu zawsze była, więc oni się nie musieli wycofywać. Oni cały czas tutaj mają swoich tak zwanych śpiochów, czyli ukrytych szpiegów, których bardzo łatwo uruchomić. I to się dzieje. W Polsce codziennie pada pytanie, czy w rządzie są agenci rosyjscy, czy też wokół rządu są doradcy, którzy są agentami rosyjskimi. Te pytania padają niemalże codziennie. It's actually a very well-known situation in Poland. Russia didn't have to come back to Poland. They're never really left. They've always been there. There's a lot of agents in Poland. There's a lot of sleeping cells that can be activated at any moment. This is a subject we're discussing in Poland daily. You know, how many agents there are. Are there agents in the Polish government, in Polish advisory boards? I'm pretty sure that they are interfering with Polish politics daily. And we are aware of it and trying to, we're discussing it, but it's an obvious fact, unfortunately.
Rosjanie wiedzą, jak się ciężko pracuje, żeby dzielić społeczeństwo. Obserwujemy to w Europie i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech. Oni są wszędzie obecni. Podział równa się destabilizacja, równa się ich wpływy. We are observing the situation all over Europe, in Germany, France, Italy. They are present everywhere. They are very aware of the fact that divided society means destabilization, and that by extension equals to their influences over particular countries. Zaskoczeniem dla Polaków jest to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Że nagle się okazało, że oni są bardzo skuteczni, także dzieląc, jakby powiedzieć, stolicę demokracji, światowej demokracji, czyli Stany Zjednoczone. Okazało się, że nie ma odpornych systemów na systemy totalitarne, że populiści cały czas mają przewagę nad demokratami, bo demokrata musi wziąć odpowiedzialność za słowo i za drugiego obywatela. Populista nie musi się liczyć. The biggest surprise for Polish people was the fact how easily Russia interfered with American elections and American politics. And we are observing that they can be very effective and interfere with democracies as stable and almost holy like America. America for us is a capital of democracy. We are learning that it's very hard to fight totalitarian system. And the populists always are coming ahead because they don't have to face the same obstacles as democratic societies do. Democratic societies require rule of law and being responsible about your own words and about your fellow citizens. Whereas populist and totalitarian systems do not. Mr. Frasyniuk was discussing some clashes between the European Union and Poland earlier on in his speech. And I'd like to ask him more specifically how he thinks the EU is impacting Poland's democracy, if at all. Yeah, the question is, how is Polish. Okay. Sorry. Natan się pyta, na ile Unia Europejska ma wpływ na polską demokrację w nawiązaniu do problemów, które pan opisywał między Unią Europejską a Polską. Na ile oni mogą mieć wpływ na to, jak wygląda demokracja w Polsce? Unia Europejska ma olbrzymi wpływ na demokrację w Polsce i jest cały czas, powiedziałbym, taką gwarancją dla niezawisłości polskich sądów. European Union has a huge influence for Polish democracy, and they're actually at this moment the most important guarantor of judicial independence in Poland. Nie tylko Trybunały Europejskie stają w obronie państwa prawa, swobód obywatelskich czy wolności i niezawisłości sądów, ale także politycy europejscy przestali dawać pieniądze tym, którzy korumpują społeczeństwo, pozbawiają ich swobód obywatelskich czy naruszają standardy europejskie. I to jest bardzo skuteczna broń, która niestety w pierwszej kolejności uderza w zwykłego obywatela. It's not only the European Tribunal, but also European politicians that are fighting on our behalf and trying to force Poland to obey rule of law, human rights, and independence of judiciary. The way they are doing it is they're limiting the funds that Poland is receiving from European Union. But unfortunately, as that is actually effective, it affects mostly regular citizens. Dlatego Jarosław Kaczyński mówi, Unia Europejska jest okej, ale niestety jest podporządkowana Niemcom.
a Niemiec odwieczny wróg Polaka. And that's why Jarosław Kaczynski is saying that the European Union is fine, no problem, but they're actually being ruled by Germany. And as we all know, Germans are all our eternal enemy. Jak Państwo posłuchacie tego, co mówi Putin o Europie i tego, co mówi Jarosław Kaczyński o Europie, to znajdziecie wiele wspólnych zdań. Czym jest Unia Europejska? Jest patologią. Pornografia, geje, lesbijki, narkotyki. No wszystko, że tak powiem, co rujnuje podstawową komórkę ludzką, czyli rodzinę, demoralizuje społeczeństwo. Feminizm, który jest zagrożeniem dla, jak to się nazywa, rozrodu, jak znaleźć właściwe słowo, to pani znajdzie po angielsku. Feminism. Prokreacji. Procreation. Is, yeah. Okay. When you listen to Jarosław Kaczynski and Putin, you will find a lot of things in common between these two politicians. Their rhetoric is very similar. They accuse your European Union of all the sins like pornography, LGBT, drugs. They basically claim that everything, that the West is rotten and everything there does not fit with Polish moral values and destroys the most important unit in a society, which is family. And they're both against feminists because feminists obviously will interfere with the birth rate in a country. Women, that's not according to both of them, that would not be the place of a woman. Można powiedzieć, że Orban, czyli przywódca węgierski, Jarosław Kaczyński i Putin wspólnie bronią konserwatywnych wartości. One might argue that Jarosław Kaczynski, Putin and Orban from Hungary, they're all defending conservative values. Czyli tradycji. Tradition. Mr. Frasyniuk mentioned, throughout his speech, one of the main themes has been just how divided Poland is politically. And I'd like to ask him specifically, why does he think Polish politics are so polarized currently? W nawiązaniu do faktu, że polskie społeczeństwo jest tak bardzo podzielone, również scena polityczna jest bardzo podzielona, co powoduje ten fakt, że mamy do czynienia z tak strasznym podziałem społecznym? Ja bym powiedział tak, że bieda i cierpienie zawsze demoralizują społeczeństwo. He would like to say that he thinks that both the poverty and suffering, that's the main factor that polarizes the society, any society. Więc jeśli mówię o tym, że jesteśmy postniewolniczym społeczeństwem, bo gdybym wam powiedział postkomunistycznym, to wy w Stanach nie wiecie, co to znaczy postkomunizm. Postniewolnictwo, wiecie, co to oznacza. Postniewolniczym społeczeństwem to znaczy, że łatwo u nas wywołać poczucie krzywdy, roszczenie i taką postawę, jakbym to powiedział, dość łatwą postawę do manipulowania. The main reason seems to be that we are a post-slavery society. That's the easiest way to describe the society, because maybe more accurate term would be post-communist, but in America, people don't really understand what that means. Society like that, it's very vulnerable. It's very prone to rhetorics like inequality. They are very easily manipulated to believe they're victims. And that probably is the main reason why we're facing such a huge division in Poland right now.
ciężko pracowałeś, wykorzystywali cię, nic z tego nie miałeś. No to jest moment, żeby ci ktoś dał. No i teraz jest pytanie, kto ma dać. They use rhetorics like, you worked so hard, but there's nothing that you can show for it. You've been used and somebody should give you now, somebody owes you, but that's not clear who's supposed to give that person anything. Kaczyński ma prostą odpowiedź. Kto cię oszukał? Kto cię okradł? Wałęsa, Solidarność, ta fałszywa demokracja, ta gospodarka rynkowa, w której nie ma żadnych szans, to oni cię okradli. Ja ci powiem, jak ci moje państwo zwróci. Yeah, Kaczynski is using that to his advantage, trying to convince people he has all the answers that people are looking for. Who stole the money? Who used you? Who abused you? Who took away all the effects of your hard labor? It's Solidarity. It's Wałęsa. They're the guilty party. All the illusion of free market, of new democratic values, everything that was introduced to you before, that's actually is causing your suffering and people are buying it. Ja wam powiedziałem tak, że mój problem mojego pokolenia polega na tym, że ja mam świadomość, że mniejszość zmienia rzeczywistość. Młodemu pokoleniu wydaje się, że to większość zmienia rzeczywistość. I am fully aware that that's in any generation is the minority that changes the reality. And the young generation is under the impression that it's majority that would actually be able to change the reality. My pamiętamy, jaką stanowiliśmy mniejszość w czasach komunistycznych. My dzisiaj wychodzimy na ulicę i młodzi mówią, przyjdziemy, jak was będzie więcej. I mówimy, więcej nas będzie, jak przyjdziecie. Nie oglądajcie się na sąsiadów, wyjdźcie, zamanifestujcie. To ich zarazi i przyjdą. Prędzej czy później, ale przyjdą. Natomiast miejcie świadomość, że niewielkie tłumy, tylko mniejszość zdeterminowana, z wartościami zmienia rzeczywistość. I'd like to stress the fact that it's minorities that change the future. The minority that is determined, that has a courage and shows the way. The young people want to join only when this is already a popular movement, that there is huge amount of people, huge crowds on the street protesting the situation. But we are telling them, no, don't wait for that. It's the minority, it's the few people that have the courage that change the future. Join us now, don't wait until it's all done for you, until really there are thousands of people on the street, because we need you to join now. Ja nie boję się Kaczyńskiego. I moje pokolenie Kaczyńskiego się nie boi. Ja się boję i martwię się, że po naszej demokratycznej stronie brakuje liderów. Że nadal jedynym realnym liderem w Polsce jest Donald Tusk. On był wtedy młodym człowiekiem i uczył się, że tak powiem, terminował w tej wielkiej Solidarności. Ale to jest człowiek, który, to nie jest 30-latek, no, przypomnę, no, to jest człowiek, który zbliża się do 60, ale pamięta, że żeby wygrać, trzeba mieć zasady i wartości. I martwiące jest, że w tym wielkim kraju, 38-milionowym, w tej chwili jest jeden lider, na którym ja skupiam swoją nadzieję. Nie ma nikogo innego. To jest niepokojące i tego się boję, bo w demokracji z Tuskiem powinno rywalizować watacha 30-latków, którzy mówią, będę lepszy, szybszy, przystojniejszy, lepiej wykształcony, z nowocześniejszym językiem. Nie ma tego. My generation is not afraid of Kaczynski. Kaczynski is not the main threat to Polish democracy. What I am really worried about is the fact that there are no leaders on the democratic side of Polish political arena.
there are basically no leaders, no people that can do what Donald Tusk did. He seems to be the only person, only leader that has the power and charisma to lead the society. And he used to be a young guy during Solidarity. He used to be like 30 years old. He used to be a young guy, but he's not a 30-year-old anymore. He's nearly 60, and he needs help. He needs younger people. There should be a ton of people, young people that are willing to compete with him, are willing to support him, people that we can count on. But the way it is right now, he's the only game in town, and he is the person that believes that in order to change anything, you have to have values, you have to have goals. It's a big problem that Poland, current Poland, our country doesn't have more people like Donald Tusk. Sukces Solidarności to sukces młodych ludzi. The success of Solidarity, the historic Solidarity, was the success of young people. Myśmy mieli po 26-27 lat i starowaliśmy na czele protestów. Starowaliśmy się liderami milionowych organizacji. We were so young, only 26, 27 years old, and we were leading the protests. We were leading millions of people against the current regime. Młodzi ludzie plus zaplecze intelektualne, czyli młodość, siła, dynamika połączona z doświadczeniem i rozwagą przyniosła sukces. Young people with their intelligence, youthfulness, strength, dynamic, combined with everything, with their will to fight, led to success of historic Solidarity. Ja dzisiaj się uśmiecham. Jak byłem przywódcą milionowej organizacji, miałem 26 lat, to myślałem sobie, Boże, ten Lech Wałęsa, leśny dziadek, czy w ogóle jest życie po 30? I remember. I lojalnie pracowaliśmy z Lechem, bo wiedzieliśmy, że jest 2 razy lepiej doświadczony niż my, że on ma już doświadczenie z 70 roku i że trzeba korzystać z tego jego doświadczenia przywódcy. Young people like me, years ago during Solidarity, we looked at Lech Wałęsa and we thought he was so old. We were only 26, 27. We thought that life ends after 30, but we still respected Lech Wałęsa because we knew he had way more experience than us, that he already was participating in a protests in the 70s. And we have to use his leadership skills and his experience. Mówię młodym ludziom, że jak miałem 30 lat, to już byłem liderem milionowego związku, wielokrotnym kryminalistą i parlamentarzystą. Także można powiedzieć tak, naprawdę, warto się angażować, dlatego że polityka to wielka przygoda. Polityka daje narzędzia, która może zmieniać w sposób pozytywny rzeczywistość. I powiedziałbym, no polityka to głównie dla młodych, bo to jest wyzwanie. Znaczy to my sobie porządkujemy świat tak, żeby on był dla nas wygodny. Nie kupujemy niewygodnych butów. Kupujemy wygodne buty, które mają nam służyć. I dlatego namawiam, zwłaszcza w Polsce, to młode pokolenie, nie trzymajcie się rękawów starych polityków, tylko sami stańcie się politykami. Sami weźcie odpowiedzialność w swoje ręce, tak jak my kiedyś żeśmy to zrobili. Z korzyścią dla, powiedziałbym, nie tylko dla Polski, ale właśnie dla tej całej Europy Środkowej. I actually usually tell people that when I was 30 years old, I was leading millions of people that were part of Solidarity. I was, according to the government, criminal and also a member of parliament. So sky's the limit. You can do a lot of things, but you have to become involved. Politics is an adventure. It's also a tool that allows you to change the world and change your reality.
I'm sorry, Andrzej. Ruszyłeś, ja nie wiem. Okay, hold on a second, because politics is a tool that allows to change the reality. I am insisting and trying to encourage young people to get involved because through politics, they can change their reality. They can build future to fit their needs. They shouldn't be just hiding behind the old politician, behind the people that already fought in the past. This is their world, and they have a chance to build it the way they want. It's as with buying all new shoes. You get to buy the pair of shoes. You get to try it on and fit it and make sure it's the one that will help you walk. So again, I'm trying to encourage young people to get involved in politics and don't just stand on the sides. This is your country, your world, your future. Mówię także do młodych Amerykanów, zajmij się polityką, bo jak nie, to politycy z całą pewnością się zajmą tobą. I'm telling that to all young people and in Poland, but also in America. You should be interested in politics because if you're not, the politics will become interested in you. Well, with that, I would like to thank Mr. Frasyniuk very much for all his time. Speaking for myself, I'd like to thank Mr. Frasyniuk for everything that he's done for Poland, all that he's sacrificed over the years and all that he continues to do for Poland. His legendary courage is indeed inspiring. Chciałbym tutaj w swoim imieniu i wszystkich słuchaczy podziękować panu za wszystko, co pan robił i robi dla Polski, za niezliczoną, za wszystkie poświęcenia, za to wszystko, za to, że był pan legendarnym liderem i jest nadal i że dzięki takim ludziom jak pan Polska się zmieniła i miejmy nadzieję dalej będzie się zmieniać. Dziękuję serdecznie, aczkolwiek powiedziałbym tak, ani nie jestem bohaterem, ani nie należy mi dziękować, po prostu należy się w życiu zachować przyzwoicie. Przyzwoitość jest tym motorem, który napędza nas do działania. Przyzwoitość pozwala nam dzielić się ze słabszymi, biedniejszymi, chorymi, słabszymi. Przyzwoitość to jest słowo, które odkryłem w sierpniu 80 roku. Thank you very much, but I'm not a hero and you don't need to thank me. The only thing you need to remember that one thing that's really worth doing in life is to be a decent human being. Because decency is the word I discovered in the 80s, but decency is the thing that allows you to act properly, to have empathy for other human beings, and it's the thing that will also help you make right decisions in life. Decency, that's the key word for the young generation. Nie musisz być bohaterem, nie musisz być politykiem. Wystarczy, że potrafisz powiedzieć nie, jak w twojej obecności ktoś obraża drugiego człowieka albo narusza jego wolność. Proste nie. Wystarczy. You don't have to be a hero. You don't have to do great, huge, challenging things. All you need to do is to be able to say no. Say no when you see something wrong is happening, that somebody else is being discriminated, offended, that his rights are being violated. Just simple no. Thank you. Życzę wam wszystkiego najlepszego, bo się zbliżają święta. Życzę wam także, żeby nikt nigdy nie zagroził waszej wolności, ale po to, żeby wam nikt nie zagroził waszej wolności, dbajcie o tę wolność, bo ona jest najważniejszą wartością w naszym życiu. I'd like to wish you all the best because the holidays are coming, but I also wish that nobody will ever threaten your freedom. But in order for it to happen, you have to be eternally vigilant. As freedom is the most important value a human can have. I raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. One more time, thank you for inviting me. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Thank you. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję panu serdecznie.